Dziesiątki tysięcy lat temu, obok mamutów przemierzających góry i doliny Arktyki, żyły niezwykłe zwierzęta, które niemal nie zmieniły się aż do naszych czasów. Pokryte grubym futrem i odporne na arktyczne mrozy, potrafiły przetrwać tam, gdzie większość zwierząt nie miałaby żadnych szans. Piżmowoły arktyczne są prawdziwymi reliktami epoki lodowcowej i świadkami świata sprzed tysięcy lat. Poznajmy bliżej te niezwykłe zwierzęta i sprawdźmy, jak radzą sobie w jednym z najtrudniejszych środowisk na Ziemi. Choć wygląda jak pradawny bizon lub żubr, w rzeczywistości jego bliższymi krewnymi są owce i kozy. Dorosły samiec może ważyć nawet 400 kg, ale mimo masywnej budowy świetnie radzi sobie w trudnym górzystym terenie. Największą supermocą piżmowoła jest jego futro. To jedno z najlepiej izolujących futer w świecie zwierząt. Długie włosy okrywowe mogą mieć nawet metr długości i niemal dotykają ziemi. Pod nimi znajduje się niezwykle cenny podszerstek. Miękkie włókno izolujące przed zimnem, które jest nawet 8 razy cieplejsze niż owcza wełna. Dzięki temu piżmowoły potrafią przetrwać arktyczne wichury i temperatury spadające poniżej -50 stopni Celsjusza. Wiosną podszerstek wypada całymi kępami. Ptaki arktyczne wykorzystują go później do budowy gniazd. Piżmowoły żyją w niewielkich grupach rodzinnych, ale zimą mogą łączyć się w większe stada liczące nawet kilkadziesiąt osobników. I właśnie wtedy pokazują swoją najbardziej niezwykłą strategię obronną. Kiedy pojawia się zagrożenie, np. wilki arktyczne, dorosłe osobniki ustawiają się w kręgu lub w ciasnej linii. Byki zazwyczaj stanowią pierwszą linię obrony, a samice gromadzą się za nimi. Młode trafiają do środka, a dorosłe kierują rogi w stronę drapieżnika. Nazwa piżmowół pochodzi od charakterystycznego zapachu wydzielanego przez samce w czasie godów. Silny zapach piżma ma przyciągać samice i odstraszać konkurentów. Piżmowoły słyną także z widowiskowych pojedynków samców. W okresie godowym byki rozpędzają się i zderzają głowami z ogromną siłą. Ich czaszki chroni specjalne zgrubienie rogowe na czole, działające jak naturalny amortyzator. Walki decydują o tym, który samiec zdobędzie prawo do stada samic. Mimo potężnych starć, rzadko kończą się one śmiercią któregoś z rywali. Zanim jednak do nich dojdzie, wcześniej ostrzegają się i dają szansę na ucieczkę przeciwnikowi. Ciąża trwa około 8 miesięcy, a wiosną samica rodzi zwykle jedno młode. Ciele już po kilku godzinach potrafi chodzić i podążać za stadem, bo w Arktyce nie ma czasu do stracenia. Kraina, w której żyją piżmowoły, nie jest miejscem pełnym pożywienia, dlatego potrafią one wykorzystać niemal każdą roślinę, którą znajdą. Żywią się trawami, mchami, porostami i korzonkami. Ich przysmakiem jest wierzba polarna. Zimą potrafią przebijać twardą warstwę śniegu i lodu, aby dostać się do ukrytej pod spodem roślinności. Dawniej piżmowoły występowały w wielu rejonach Arktyki. Niestety intensywne polowania niemal doprowadziły je do wyginięcia. Obecnie naturalnie żyją głównie na Grenlandii, w Kanadzie i na Alasce. Część populacji została także odtworzona przez człowieka, między innymi w Norwegii, gdzie dziś żyje około 250 osobników. Piżmowoły pojawiły się w gdańskim zoo niedawno i na ten moment są jedynymi przedstawicielami tego gatunku w ogrodach zoologicznych w Polsce. Pierwszy z nich przyjechał do nas z Helsinek na początku 2026 roku. Transport musiał być dokładnie zaplanowany, aby zapewnić zwierzęciu jak najlepsze warunki, zwłaszcza, że część podróży odbyła się drogą morską. Zapewniliśmy piżmowołom odpowiednie warunki, przystosowując dawny wybieg jaków pod potrzeby nowego gatunku. Zwierzęta te są objęte międzynarodowym programem hodowlanym, a ich obecność w Gdańsku to ważny krok w rozwoju zoo i w działaniach ochronnych. Planujemy w przyszłości stworzenie grupy hodowlanej, uczestnicząc tym samym w europejskich programach ochrony zwierząt.
Piżmowoły przetrwały epokę lodowcową, spotkały mamuty i nadal żyją na krańcach świata. A mimo to dziś muszą walczyć ze zmianami klimatycznymi oraz tymi wprowadzonymi przez człowieka. Patrząc na te zwierzęta, trudno nie pomyśleć o tym, ile historii zapisała już natura i jak wiele zależy od nas, by takie gatunki mogły przetrwać także w kolejnych pokoleniach. Bo choć piżmowoły pamiętają świat sprzed tysięcy lat, to ich dalsze losy zależne są od nas.